stworzone do zabijania, krwiożercze bestie, ekstremalnie niebezpieczne dla człowieka, ludojady. To nawet nie są one. Dzisiaj sprawdzimy te mity na własnej skórze. Wskoczymy do wody, w której zaroi się od rekinów i będziemy je podziwiać, nie chowając się za żadną klatką. Odwiedzimy największe wydmy na Pacyfiku. Naprawdę przepiękne, naprawdę piękne miejsce. A na końcu przetestujemy ich McDonalda. Nie wygląda źle, bywało gorzej. Dobrze, proszę Państwa, wylądowaliśmy. Jesteśmy w Fidżi. Możecie kojarzyć to z wody Fidżi, którą czasami możecie zobaczyć, spotkać, gdzie jest ona droga, bo jest ona z Fidżi. Fidżi to archipelag, który składa się z 333 wysp. Największe wyspy to Viti Levu i Vanuatu. I stanowią one około 87% powierzchni całego kraju. Co ciekawe, kiedyś Fidżi określało się jako wyspy kanibali ze względu na praktykowany tutaj jeszcze w XIX wieku rdzenny kanibalizm. Kto w podstawówce czytał Sposób na Alcybiadysa, ten wie, że jeden z bohaterów przekonał się o tym na własnej skórze. Ruszamy z lotniska do hotelu, gdzie powitano nas iście po fidżyjsku. Oh, hello. Hola, welcome. Wow, what is this? This is the chalets. We only get this from the ocean. Okay. This Isaac will assist you to the Oh, Bula. thank you. Bulla. Thank you very much, brother. Bula to takie tutejsze słówko na powitanie. Tłumaczy się na witaj oraz żyj dobrze. Proszę Państwa, ciekawy jest ten resort. Tak on wygląda. To jest jakieś, są domki takie, są takie i masa innych. Thank you very much. Zdrówko. Czemu to śmierdzi, jak było przeterminowane? A chwila. To jest alkohol. Dobrze, proszę Państwa, ogólnie zaraz wytłumaczę, jak wyglądała cała sytuacja z policją. Ta historia zasługuje na inny odcinek, ale dzisiaj nie ma co się nad nią rozwodzić. Long story short, pan przy okienku imigracyjnym nas nie polubił. My też go nie polubiliśmy. Po kontroli osobistej przeszukaniach trafiliśmy na komisariat policji. Policjanci po przesłuchaniu obu stron kazali nam podać sobie ręce i wybuchnęli śmiechem. Czy było to potrzebne? Nie, ale w sumie fajna przygoda. Jakby ja coś czuję, że może fatum to złe słowo, ale kurczę, ostatnimi czasy dużo jakichś takich rzeczy się dzieje. Ale dobra, nie ma co zapeszać na samym początku wycieczki. Chodźmy obczaić resort. Oh, hello, nice to meet you. My name is Jacob. Jacob? Yes. Opa. Proszę, mamy łazieneczkę, będziemy mogli myć pupcie i siebie oglądać wzajemnie. Wystarczy emocji na dzisiaj. Od nieudanego wejścia na szczyt góry po awanturę z ziomalem. Czas na sen. Nie przepadam za takimi resortami. Dziadkowo tu jest. Może kiedyś, jak będę miał, nie wiem, 50 dzieciaków i nie będzie mi się chciało żyć, to... Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Jim Beam, która wspiera moje sportowe wyzwania. Jim Beam zaopatrzy Was w odżywki, zdrową żywność, a nawet sprzęt siłowniany oraz treningowy. A odnośnie treningu, to jeszcze dzisiaj do niego wrócimy. A my wracajmy do odcinka. Pamiętam, jak byliśmy właśnie z Nowciaksem i Murciks na Dominikanie, tam Punta Canie, i były właśnie takie hotele, domki. W ogóle to jest mocne, że to jest ocean, nie? W sensie tutaj sobie wchodzić do oceanu. Ale pamiętam, że siedzieliśmy tam i nie wytrzymałem po prostu i musiałem pojechać na jeden dzień na round tripa, żeby zobaczyć co i jak. Też powiedzmy jest fajne, ale wolimy przygodę, proszę Państwa. A dzisiaj przygód czeka nas niemało, więc chcieliśmy się dobrze doinformować. Generally, what's happening is there's a feeder, and the sharks are coming by, and they're getting fed, right? And there can be a lot of them. So usually, what people are photographing the sharks themselves, right? So we have a million photographs of the sharks themselves, which is great. Proszę Państwa, patrzcie, co się okazało, że mam w tym pierdzielonym bagażu kolonię mrówek. Na czystych rzeczach, one powinny być na brudnych rzeczach, a nie na czystych. Co one tutaj... Patrz, stary, widzisz? Ja nie zbliżaj się do mnie. Mamy furę, jesteśmy wolni. Naszym celem są rekiny, pływanie z rekinami. Nigdy nie miałem takiej okazji. Jest jedna miejscówka, ponoć można zobaczyć aż 8 rodzajów rekinów. Także zobaczymy, jak to wygląda. Duża jest ta wyspa, dużo większa niż Samoa, także tutaj rzeczywiście jakbyśmy chcieli ją całą obkrążyć, to myślę, żeby to zajęło spokojnie z 8, 9, 10, 12 godzin. Jedziemy do Natadola Beach, czyli teoretycznie najpiękniejszej plaży, jaka jest na wyspie. Tak się mówi tutaj? No, rzekomo. A później do wydm piaskowych i kolejne 1,5 godziny mamy do portu, więc idealnie też mam coś tam na 18, Okej. sobie tam pójdziesz pobiegać. Po niecałej godzinie drogi docieramy do plaży Natadola. Ciekawie.
Ponoć to jest najpiękniejsza plaża na tej wyspie. I co, ja też od razu sprawdzam, jak wygląda fala do surfowania. To jest w ogóle, proszę Państwa, bardzo długa plaża. Ciągnie się stamtąd do tamtąd. Także rzeczywiście fajnie, bo wydaje mi się, że każdy tutaj może znaleźć dla siebie cień, dla siebie miejsce, znaczy się nie cień. Siedzimy chwilę i zawijamy. Mamy dzisiaj jeszcze sporo do przejechania. Tutaj jak sobie wejdziemy, mega dużo syfu, nie? Mega dużo syfu jest rozdupcone na ich najpiękniejszych plażach, nie? Moja mama mówi tam, że porządek nie jest wtedy, kiedy ktoś cały czas sprząta, tylko porządek jest wtedy, kiedy ktoś nie brudzi. Fidżijańczycy, minusowe punkty, Samoa wygrywa, jeżeli o to chodzi. Dobrze, nie przestraszyłem się. A teraz wybieramy się na wydmy. Sigatoka Sand Dunes National Park. Tutaj mamy też jakieś community, birdwatching, mamy jakieś shortcuts i cały trail dookoła zajmuje 2 godziny, także najprawdopodobniej nie zrobimy całego trailu, ale na pewno zobaczymy, z czym to się je, proszę Państwa. Co? Let's go. I think back in the time, under the sand, people found there those ceramics and everything, yes? We have an archaeological site. Archaeological site. There unstable dunes, yes? A może my coś znajdziemy? Maybe we will find something, huh? Maybe we will find something. If you take a long walk, you will Okay. come to the archaeological site. But if we find something, you give us $20 back, okay? Deal? Let's have a look like. You stand here, you can see the big dunes from there. The signboard, that's the sign. And then from here, then you just go straight, 4.5. No, trasę już znamy, ruszamy w drogę. Bardzo spokojny szlak. Na razie sobie tak idziemy. Bez większych problemów. Fajne dla kobiet, narodzinek, kobiet w ciąży, dla dzieci. Niesamowite. Tutaj chyba się zaczyna połączenie właśnie tych wydm z lasem. Ziemia, piasek. Lód, woda, ogień. Kapitan Planeta. No też tutaj nie jest to jakoś takie ultra proste. Cofam, także kobiety w ciąży tutaj nie wchodzą, a dzieci jak najbardziej. Zakładam, że to jest pewnie część trudniejsza, a tak no to będzie raczej luzy. Where is Tarzan? Where is Tarzan? Miało być przyjemnie, a jest takie 5 na 10. Opa, samba! Znajdujemy się w pierwszym i jedynym parku narodowym na Fidżi i są to największe wydmy na całym Pacyfiku. Wieje! Arabian Night! Arabian Night! Jeżeli chcecie się dowiedzieć, proszę Państwa, czemu mam ręce koloru piaskowego, wpadnijcie na Instagrama. Odeszliśmy z nie pustyni, tylko z plaży. To było naprawdę przepiękne, naprawdę piękne miejsce. Piękna ścieżka. Tutaj akurat zachęcam, żebyście przyjechali. Zakładamy buciki na brudne stopiki i lecimy. Lecimy już do samochodu. Powoli się robi ciemno. Proszę Państwa, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu poszliśmy złą ścieżką. Dlatego musieliśmy się przewidzieć przez jakieś takie wąskie szlaki XD. Ale wróciliśmy. Było naprawdę pięknie. Polecam to miejsce. Weszliśmy teraz do lasu, w którym jest, nie chcę tutaj zdupcyć, 500 rodzajów ptaków. Słuchajcie, jaki jest wokalny. Bardzo dużo ptaszków tu jest. Ładnie pachnie. Now the forest is home to birds, geckos and snakes. Snakes? Nie. And skinks. What is skinks? Skinks, snakes, insects and fruit bats. Doszliśmy, jesteśmy. We have one hitchhiker with us from the national park.
Bula, bula, bula. But I think hitchhiking is here very common, yes? A lot of people are like trying to get a ride. Idziemy w tym samym kierunku, także zajebiście. As well today. Thank you, bro. All the best to you, man. No worries, no worries. No worries. Sumalumba. Pojechaliśmy do naszego następnego noclegu, z którego rano wyruszymy na nurkowanie z rekinami. Dobrze, proszę Państwa, dojechaliśmy w miarę bezpiecznie. Mieliśmy tylko jedną jazdę na czołówkę. Tak, to wszystko jest ok. Proszę Państwa, idziemy zjeść, spróbować, co tutaj mają Fidżijaninie do zaproponowania, zaoferowania. Wczoraj jedliśmy, aczkolwiek to było dobre jedzenie, ale takie bardziej, jak to się mówi, no nie wiem, hotelowe. Czułem, że to jest takie bardziej europejskie. Chyba będziemy bardziej lokalnie mieli, bardziej lokalne jedzenie. Jesteśmy w mniejszej miejscówce i jutro o 8 wyruszamy, proszę Państwa, na rekiny. Zobaczymy, co to będzie. Dawno w sumie nie nurkowaliśmy. Kiedy nurkowaliśmy ostatnim razem? Nieczęsto, raz na czas się zdarza, że te nurki się pojawiają, a chciałbym bardzo sobie zrobić dive do 30 metrów. Żeby móc już jeszcze głębiej śmigać. Proszę Państwa, po raz pierwszy, albo nie, chciałem powiedzieć, że po raz pierwszy widzę Biblię w pokoju, ale jeszcze była sytuacja w Namibii. Była Biblia Ulujego. Jak to mówią lokalni mieszkańcy Bola, witam Was bardzo serdecznie. Mamy godzinę. Kurde, zegarek mi nie działa. Powiem szczerze, nigdy nie pływałem z rekinami, nie? Pytałem się kilka osób, które gdzieś tam nurkują odnośnie tego, czy to w ogóle jest takie dosyć moralne, bo nigdy się nie powinno dokarmiać zwierząt. Ta kwestia jest dosyć cięższa, jak sprawdzałem też na necie. Zdania są podzielone. Oczywiście nie ukrywam, trochę tutaj jestem łapczywy na to i no po prostu próbuję, nie? Także pójdziemy. Przymierzamy stroje, przymierzamy płetwy, przymierzamy oksy. This is our team, yes? Yes! Bula! Bula. Yes! Uzbrojeni po zęby ruszamy, a w głowie tylko jeden cel. Ponurkować, uderzyć rekina w kino, to jest na dziś dzień. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, mamy tutaj łódeczkę, na którą się pakujemy i będziemy lecieli, albo raczej płynęli. Na wycieczkach w tak odległe miejsca zawsze poznaje się masę ciekawych osób. I tak było tym razem. Poznajemy Ryana, który pod wodą spędził już tysiące godzin, a nurkowanie jest jego sposobem na życie. Właśnie tutaj mamy Ryana, który w ogóle pracuje jako oświetleniowiec podwodny dla filmu Mission Impossible i pracuje z Tomem Cruise'em XD. Look at this, guys. Wycieczka, na którą się wybieramy, dokładnie nazywa się shark feeding. Polega to na tym, że przewodnicy zwabiają rekiny w jedno miejsce i karmią je, podczas gdy pozostali uczestnicy przyglądają się im z bezpiecznej odległości. Takie wycieczki budzą wiele kontrowersji na temat etyki i zapytałem o to Ryana. So we're just talking about the moral aspects of wildlife and also feeding the sharks. And it's a tough one. We are feeding the sharks, so the sharks are doing more unnatural behaviours. But at the same time, when we feed the sharks, tourists come. So the tourists come and they're paying money. So the sharks are worth a lot more money when they're alive than they're not. So if the divers don't come, then they won't be protected. And there's a possibility of shark fishing and shark finning, and it wipes the sharks out. And we've seen that in Mexico. As soon as they stopped the dives, they started getting fished. Wszyscy już się zebrali, przyszedł czas na odprawę. Before we start, my name is Las. I'm one of the dive masters. So at the dive site, we have two fishing boats. It's down there, it's a wreck, down there for more than 10 years now, for fish house. So one at the bottom of 12 to 14 meters, turned upside down. One at the bottom of 24 meters, sitting up. You'll do the second dive at the same depth, same spot, another 8 meter depth. Okay? Species of sharks on the side, which is a common one. The most common one on the side is the bull shark. If you've never seen the bull shark before, bull shark are waiting for you this morning to see a big bulla. Okay? Apart from the bull shark, we have a tordinous shark, the lemon shark, silver tip sometimes turns up beginning of the dive, white tip, black tip, grey reef shark, and hopefully tiger. Last time we saw the tiger. When was the last time? Last week. Last week. Yeah. Tiger shark, czyli rekin tygrysi, może osiągać nawet 5 metrów długości i nie tak łatwo go spotkać, ponieważ poluje w nocy i prowadzi samotny tryb życia. Got males too, but females bigger, right? Yeah.
Males are bigger than the males. Oni nie mogą się doczekać, co to będzie. Chwila na ostatnie poprawki sprzętu i wypłynęliśmy na nasze pierwsze nurkowanie tego dnia. Znajdujemy się w Becca Lagoon w rezerwacie Shark Reef Marine. Powstały w 2004 roku i jest to pierwszy na świecie rezerwat stworzony specjalnie do ochrony rekinów. Niesamowite jest to, że aby ten rezerwat powstał, oryginalni właściciele tych terenów zrzekli się praw do połowów w tym miejscu, a w zamian rezerwat oddaje im część pieniędzy, które zarabiają na nurkujących tu turystach. Po dłuższej chwili dopływamy do strefy zrzutu, więc rzucamy kotwicę, przebieramy się i jazda. Ciekawostka. To przytrzymywanie nosa, które robi Ryan, jest nieprzypadkowe. Pod wodą służy to do wyrównania ciśnienia w uszach. A więcej ciekawostek o tym, jak nurkować, znajdziecie tutaj. Pod wodą czeka na nas zupełnie inny świat. Nie bez powodu Fidżi jest nazywane często stolicą koralowego trójkąta. Znajdują się tu jedne z najbardziej spektakularnych raf koralowych na świecie, które są domem dla wielu endemicznych gatunków zwierząt oraz roślin. Nagle nad naszymi głowami przemknęło coś, co rzuciło ogromny cień i w ten sposób wiedzieliśmy, że jesteśmy u celu. W tych zielonych koszach znajduje się przynęta, którą przewodnicy zrzucają z łodzi, aby podpłynęło do nas jak najwięcej rekinów. Po chwili pojawia się ich całe mnóstwo, a doświadczenie potęguje fakt, że nie jesteśmy odseparowani od nich żadną klatką. Dodatkowo przewodnicy karmią sobie te maluchy też z ręki. Jak pieska. Giga szacun dla rekinów, że nie pomyliły przynęty z ogromnymi jajcami przewodnika. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy po naszym pierwszym dive'ie. Widzieliśmy two species of shark. Three, okay. Lemon, Bull, lemon and... four. Bull lemon, silver tip, and lesser. So this one silver tip better than. Okay. Był silver tip shark, był bull shark i był jeszcze ten chyba taki North shark. Tak mi się wydaje, że te trzy były. No i niesamowite, bardzo ciekawe przeżycie móc zobaczyć takie giganty z tak bliska, także naprawdę jestem mega zadowolony z tego przeżycia, proszę Państwa. A zaraz będziemy mieć jeszcze jedno. Zaraz będziemy mieć jeszcze jeden dive. Teraz typowa gadka, czekamy chwileczkę, jemy sobie ciastka, mamy taki mini lunchek i zaraz będziemy lecili na drugiego dive'a. Nasz drugi dive wyglądał bardzo podobnie. Zobaczyliśmy jeszcze więcej rekinów, ale tym razem nagrywałem troszeczkę mniej, aby pozwolić sobie chłonąć ten majestatyczny widok. Okay, so here was the food, yes? They released it at the beginning, yes? Or in there, and then First dive and the second dive, they take the lid off. okay. But this guy has like armor on him. Także skończyliśmy nasz drugi dive. Było niesamowicie. No i teraz, proszę Państwa, co? Idziemy sobie chyba do hotelu. How far we going? 5 minutes, nearly to the river mouth. Who's the captain? Captain, stand aside. W trakcie powrotu do portu wymienialiśmy się wrażeniami i wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że jest to nasz experience of a lifetime.
nagrywam materiały, jest Ryan z nami, podzielił się z nami swoim footage'em z whale'i. Co to są whale? Wieloryby. Wyłączamy muzę, a kto ma słuchawki, to zakładać, bo to, co zaraz zobaczycie i usłyszycie, jest surowym dźwiękiem z GoPro Ryana i jest to niesamowite. Przezabawny gościu, mega fajny, sympatyczny, kulturalny i takich ludzi można spotkać, jak się podróżuje, proszę Państwa. Smaruj mi plecki. Dobrze, czas na bieg 20 km przygotowawczy. Pewnie już to wyszło, ale bardzo możliwe, że zdechłem na maratonie berlińskim. Albo przeżyłem i udało się to zrobić. Trzeba zrobić dłuższy bieg i właśnie przyszła na niego pora. W najgorszych warunkach jest ultra ciepło, jest ultra gorąco, a jeszcze jesteśmy po nurkowaniu, które jest męczące i na dodatek... Dobra, skończyły mi się wymówki, więc czas brać się do roboty. 13 km za nami, brakuje wody, ale za to są kokosy. Hello! Kokos wypity i pamiętajcie, że kokosa można nie tylko pić, ale również i zjeść, bo wewnątrz mamy troszeczkę miodu. Okay, thank you. Oh, you know, this is the scam. This is scam. Po drodze spotykamy gościa, który się dołącza do biegu i robi to na bosaka. Patrzcie, proszę Państwa, dołączył do nas ziomal. Będzie bieg z nami. Bula, bula! Bula, bula, bula! Oh shit, you're running barefoot! Yes. No way, this is Fiji style, huh? Yeah. For hardcore guys. Yes. What is your name? Monty. Monty. We are running with Monty. No shoe Monty. Barefoot Monty. Niesamowite, proszę Państwa. I patrzcie, biegnie bosa na bosaka, to są kamienie normalnie. Szacun dla niego. Marka Jim Beam wspiera mnie we wszystkich wyzwaniach. W Polsce, Nepalu, a nawet tutaj na Fidżi. Przedstawię wam moje ulubione produkty. Poza sprzętem, gumami i rollerami skupię się na żywności, bo to one skradły najbardziej mój żołądek. Z odżywek korzystam z tej kreatyny oraz takiego białeczka waniliowego. Na tripy super sprawdzają się batony proteinowe. Jest ich cała masa i jestem pewny, że przypadnie wam coś do gustu. Natomiast największym sztosem są chipsy białkowe. Akurat jestem na redukcji, także wiem, jak cenne są kalorie w ciągu dnia. Te chipsy mają super makro, podwyższoną zawartość białeczka, a do tego wszystkiego super smakują. Polecam smak paprykowy, ale tak naprawdę sami musicie wpaść na sklep Jim Beam, link znajdziecie w opisie i wybrać sobie to, co wam pasuje. A my co? Kończmy to bieganie. Mamy to, proszę Państwa, 21 kilosów w takim upale, 21 200 w takim upale. Dajcież spokój, jestem wycieńczony. Jeszcze ostatni kilometr sobie zrobiłem szybciej. Oj, braki w bieganiu, dawno nie biegałem. W ogóle przed Everestem jeszcze. Czas na coś do picia zimnego. I się zawijamy, proszę Państwa, lecicie ze mną. Wleciał mi piasek do oka, tuż przed wyprawą do lewego oka i nie mógł mi wypaść przez 2 dni, 2 pełne dni. Teraz mi wpadł do prawego i teraz jest boli jeszcze bardziej. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Na koniec tego intensywnego dnia wskakujemy do auta i kierujemy się do stolicy Fidżi. Proszę Państwa, wygląda to naprawdę jak stolica. Są duże budynki. Tak, to tutaj prawda, jest to stolica, Suwa się nazywa. Ale wcale nie wszyscy jeżdżą w SUVach. Są też samochody mniejszego rozmiaru. Czyżbyśmy wjeżdżali pod prąd? Otóż to! Poprosimy nie wjeżdżać pod prąd. Dziękujemy bardzo. Tak nas poprowadzi. Tak nas poprowadziła. Po drodze zgłodniliśmy, więc pomyślałem, że czas najwyższy, aby wróciła nasza stara, Znana i lubiana seria, mianowicie maki w różnych państwach. Ostatnimi czasy byliśmy w Indiach. Tam ten maczek się różnił, ale był bardzo dobry. Prawda jest taka, że niestety McDonaldy za granicą bywają czasami niedobre. Albo może powinienem powiedzieć, że to nie te maki za granicą są słabe, a w Polsce jest bardzo dobry. Dobra, zamknij oczami. McDonald's. Proszę Państwa, oferta jest w miarę podobna, aczkolwiek mamy kurczaki, jak w marce konkurencyjnej do McDonald's. Can I have 2? Or one I think is in the... Yeah, one come with the 6 And one additional, so sweet and sour and mayonnaise. Or there is like frozen drinks and desserts, frappe. I'll have 2 number 9s. Wow! Yes, Big Mac. Nie wygląda źle, bywało gorzej. Okej. Na razie tyle spróbowałem. Okej.
Frytka dobra, a po frytce można bardzo dużo poznać, co? Na przykład możemy się zgodzić, że w USA jak czasami pójdziesz do jakiegoś maka, to jest to największe gówno na świecie, nie? Ale w Polsce najlepsza restauracja na świecie. Restauracja McDonald's. Ser tutaj widać, że dynda. Muszę wam powiedzieć, że w Nowej Zelandii jadłem maka na lotnisku i nie oddał. W Emiratach jadłem i oddał. No te polskie na pewno są lepsze. Jeżeli porównujemy do skali polskiej, gdzie McDonald's smakuje 10 na 10, to tutaj muszę dać 8,5 na 10. Jest to dobra ocena. Żarełko zaliczone, udajemy się do hotelu na tę noc. I teraz w tym hotelu, żeby mieć Wi-Fi, trzeba zapłacić $5. Także raczej nie podziałamy za mocno, jeżeli chodzi o pracę przez internet. Na pewno się będzie dzisiaj dobrze spało. Dostaliśmy pilot, AC controller, kuchnia, proszę Państwa, lodówka. Mamy tutaj również, proszę Państwa, 2 łóżeczka. W ogóle to zauważyłem, że jak... No... Takie dzisiaj uczucie po bieganiu. Ale zauważyłem, że oni tutaj, jak mają podwójne łóżka, że jak prosisz o 2 łóżka w hotelu, to często jest 2 razy, powiedzmy, ten queen size, czy to king size. No, że są duże, nie? Wyruszamy na Tuwalu. Ujebałem sobie stopy na koralu. Możemy kupić biustonosze, nieużywane.